Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rozsław Panie z wysokiego nieba, hej, co by na tym stole nie zabrakło chleba, hej, co by na tym stole nie zabrakło chleba. Kiedy mam na sobie mundur, no to jakby jestem tą samą osobą, jestem tą Olą Szubą, która mieszka w Krakowie, studiuje historię sztuki, ma siostrę, ma rodzinę, ale jakby też patrzę, że ludzie jakby też inaczej reagują na ten mundur, bo udają, że niby nie patrzą, ale jednak patrzą, ale też jakby to wzbudza też takie zaufanie, bo jak ktoś czegoś nie wie, jak czuje się jakiś zagubiony, to jakby się nie boi zwrócić do harcerza, nie wiem, czy mogę coś pomóc, czy jakoś tak widać, że jakby ta odpowiedzialność może bardziej spada na mnie, bo jestem jakby widoczna. Ale też jakby zdejmując ten mundur nie zapominam właśnie tego, kim jestem, też jakie ideały wyznaję, więc jakby to, że mam mundur na sobie nie sprawia, że jestem jakoś, nie wiem, super bohaterem, tylko może tylko jest takim wyznacznikiem dla innej osoby, że mnie bardziej widać. Zawitała dla Was znakomita kucharka z Francji. Clementine fromage, bonjour, dzień dobry, bardzo się cieszę, dzień dobry, naprawdę jestem bardzo szczęśliwa, bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo. Głównym składnikiem jest ser i oprócz sera może być jeszcze 5 innych składników. Od 6 lat jestem harcerką i obecnie teraz od września zajmuję się zakładaniem nowych środowisk skautowych, więc to jakby zajmuje najwięcej mojego wolnego czasu. Jeżdżę dużo po Polsce, w różnych regionach, tam poznaję ludzi, którzy nigdy nie byli harcerzami, a chcieliby zostać, albo też mają dzieci, które chcieliby rozwijać właśnie w ruchu skautowym, właśnie blisko Pana Boga i też takiej duchu miłości do ojczyzny i też takiej samorozwoju, odpowiedzialności i samodzielności. Taka dziewczynka w wieku 8 lat wstępuje do gromady wilczków, w gromadach, gdzie dziewczynki wspólnie radzą jako te wilczęta za pomocą księgi dżungli. Tworzą taką gromadę wilczków, na której czele stoi Akela. To jest taki stary wilk. Są też inne właśnie postacie z księgi dżungli, miś Balu, który uczy prawa gromady, jest też wążka, jest pantera Bagera. I te wilczki razem uczą się wyzbywać tego egoizmu dziecięcego, bo jednak w tym wieku takie dzieci mają taką tendencję, że to jest moje i się z tym nie podzielę, a na zbiórkach też często dzieci biorą taki posiłek, na przykład drugi i Akela każe się tym dzielić, więc na początku są opory, nie każdy się nie powie, bo to jest moje ciastko, moja kanapka, to nie dam, ale później dziewczynki odkrywają to, że to tutaj zrobię jakieś super ciasto, to się mogę pochwalić, co tam moja mama zrobiła, bo co ja zrobiłam. Razem też te wilczki się na zbiórkach bawią, poznają właśnie też to życie w dżungli, to współdziałanie i to jakby też przygotowuje do tego życia harcerskiego. Uczą się też takich podstawowych technik harcerskich, ale dopiero taka przygoda harcerska już czeka ich później. Oczywiście teraz też jakby, jeśli ktoś nie był, nie wiem, wilczkiem, to może być harcerką, ktoś nie był harcerką, może być przewodniczką, bo też jakby ktoś zaczerpnął na każdym etapie swojego życia w różnych miejscach, w wspólnotach, więc można się tym podzielić, a tak naprawdę scouting nie jest czymś trudnym, więc każdy może to po prostu wejść i podzielić się swoimi umiejętnościami, talentami. Skauci Europy, to jest jakby taka nazwa, którą się posługujemy głównie, to jest harcerstwo katolickie, czyli ten rozwój religijny jest bardzo ściśle wpisany w naszą formację, w nasz rozwój. Ponadto, jak ta sama nazwa wskazuje, że skauci Europy, nie jesteśmy tylko w Polsce, skupiamy skautów katolickich z innych krajów Europy, z Francji, z Włoch, z Hiszpanii, z Litwy. No i przy okazji różnych wydarzeń jest też szansa, że razem spotykamy się i wspólnie możemy też się podzielić naszą kulturą, naszą religią, naszą wiarą. Dla mnie jako harcerki, no to jest bardzo ważny Pan Bóg, jest jakby na pierwszym miejscu, bo jak On jest na pierwszym miejscu, to jest wszystko na właściwym. Ognisko dla harcerek i harcerzy jest bardzo ważne. W ciągu dnia, na przykład na śniadanie, na kolację, na obiad, jak rozpalą to ognisko, mogą sobie wypić ciepłą herbatę, zrobić ciepły posiłek, a wieczorem ognisko jest też takim miejscem wspólnym, gdzie cała drużyna się gromadzi. Są też ogniska, które też są przed przyrzeczeniem ogniska, tam dziewczęta zastanawiają się nad punktem prawa harcerskiego,
To jest takie bardzo ważne też ognisko dla takiej dziewczyny, która składa przyrzeczenie harcerskie, w którym zobowiązuje się do właśnie służby bliźniemu, kościołowi, ojczyźnie. Można właśnie zobaczyć, bo takie bardzo malutkie dziewczynki już tak z podstawówki, tam 9 lat, zwyż, już też starsi. No co ich tu przyciągnęło, to jest właśnie to, że mogą wspólnie razem pobyć, opuścić ten dom, taką codzienność, gdzie jest przepełniona właśnie tą pogonią za nie wiem, tam szkołą, żeby mieć dobre oceny, żeby się tam jakieś takie trudniejsze sprawy. Mogą tu wspólnie przyjechać, razem z tym zastępem pobyć, ugotować jakiś wspólny posiłek, pobawić się, spędzić ten czas bardzo mile, bez komputera, bez telefonu, bez telewizora, więc też pokazuje, że mimo tego, że teraz tak tych telewizja, te media są wszędzie obecne, to jednak taka młoda dusza tego młodego człowieka poszukuje takiego czegoś, takiego odpoczynku, tego wytchnienia i tego pobycia z drugim człowiekiem po prostu. Grzele, nie? A co jest w środku? W tym roku są Światowe Dni Młodzieży, więc też skauci Europy przyjadą do Krakowa i będziemy wspólnie obozować w naszym miasteczku skautowym. I też będzie okazja nie tylko do służby w czasie Światowych Dni Młodzieży, ale też jakby do zawiązania tego braterstwa międzynarodowego między sobą. Będę na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, bo chcę jakby służyć innym i chcę też spotkać inne harcerki i harcerzy z Europy i z nimi wspólnie przeżyć ten czas.